czy Marvelowi w końcu udało się zrobić dobry serial. Bo pamiętam chociażby Mecenas She-Hulk albo Sekretna Inwazja, no tam rzeczywiście nie było czego zbierać, a na drugi sezon serialu Co było gdyby czekałem bardzo długo, rok czasu oczywiście. Na szczęście Marvel nas uszczęśliwił i codziennie, no w święta oczywiście, codziennie dostawaliśmy nowy odcinek i muszę przyznać, że jestem bardzo z tego faktu zadowolony, ale czy ty będziesz również zadowolony? Bo sytuacja jest taka, czy ten serial można oglądać bez znajomości pierwszego sezonu? Pewne wydarzenia, które mają tutaj miejsce i jak najbardziej nawiązują do tego, co było wcześniej, ale jest to w miarę sensownie i w miarę ciekawie wyjaśnione, więc rzeczywiście nie potrzeba znać pierwszego sezonu, tym bardziej, że wiele wydarzeń, które ma miejsce w tym serialu, no tak naprawdę są tam gdzieś wzięte totalnie z czapki. Historie, które teoretycznie nie są z niczym powiązane, mówię teoretycznie, bo akurat w tym sezonie, w drugim sezonie, no, nutą przewodnią właściwie, no naszym Avengerem, można powiedzieć, przewodnim jest Kapitan Carter. Jeżeli pamiętasz, to wszystko było wyjaśnione oczywiście w pierwszym sezonie, w drugim chyba nawet nie jest powiedziane, dlaczego akurat jest Kapitan Carter, a nie Kapitan Ameryka, prawda? No bo wiadomo, że więcej nie będę zdradzał, ale dobrze jest znać jedynkę. Dostajemy 8 odcinków, jeżeli mnie pamięć, 9 odcinków rzeczywiście. One akurat są dostępne na Disney+, także możesz sobie spokojnie włączyć. Powracają wszyscy, albo prawie wszyscy oczywiście głosowo, aktorzy, których znasz zapewne z filmów Marvela oczywiście. Ja stwierdziłem tym razem, że zaszaleję i obejrzę tenże serial w polskiej wersji językowej, z polskim dubbingiem, ponieważ to nie jest nagle tak, że okej, w porządku, Marvel robił ten serial i dał komuś do dubbingowania. Nie. To, co dostajemy, to rzeczywiście tak, wydaje mi się, oni sobie wymyślili i muszę przyznać, że bardzo mi się podoba i że jak zrobione jest dźwiękowo, bo rzeczywiście te wszystkie, oczywiście, że już poznajemy, bo to tak rzeczywiście chyba pierwszy sezon też oglądałem. W każdym razie głosy się zgadzają, bo to plejada polskich aktorów, więc rzeczywiście, jeżeli chodzi o mnie, według mnie dubbing rzeczywiście jest bardzo dobrze zrobiony. Tak się na początku zastanawiałem, bo każdy odcinek, przynajmniej początkowych kilka, jest totalnie wyrwany z kontekstu. A tutaj sobie po prostu gdzieś tam sobie dzieje się jakaś akcja, tutaj mamy inną fabułę, tutaj agentka Carter Kapitan Carter wraz z Czarną Wdową, coś tam sobie oczywiście się dzieje, bo pamiętaj, to, że na przykład w filmie ktoś już zginął, ktoś odszedł, to nie ma znaczenia. Tutaj to są wydarzenia alternatywne. Co by było gdyby, krótko mówiąc. W poprzednim sezonie mieliśmy co by było gdyby nagle zombiaki się pojawiły i tak dalej, więc rzeczywiście tutaj również to się pojawia. Powracają, no wiadomo, powraca Thor, powraca Loki, Kapitan Carter, Czarna Pantera, Tony Stark i tak dalej. To nie będę zdradzał dokładnie, wiesz kto jest, ale nie byłem pełen obaw. Rzeczywiście byłem przekonany, że tym razem dostaniemy fajny film, bo no, rzeczywiście wspomniałem wcześniej, Mecenas She-Hulk, tak super świetny ten serial, że nawet już tytułu zapomniałem, i Sekretna Inwazja, Secret Invasion, no to nie były udane produkty, no nie czarujmy się, rzeczywiście nie było dobrze, bo tak naprawdę oni chyba sami nie wiedzieli, czym ma być Mecenas She-Hulk, a jeżeli chodzi o Sekretną Inwazję, to już w ogóle się zakręcili i dobra, o tym serialu już mówiłem wcześniej, jak chcesz sobie sprawdzić, recenzja jest na kanale, ale tutaj byłem spokojny, ponieważ jedynka pokazała, w którym kierunku można podążyć i tak się tylko zastanawiałem, czy rzeczywiście podążą dalej, to znaczy, czy fabuła będzie kontynuowana, czy wątki z pierwszego sezonu będą rzeczywiście pociągnięte, czy jednak stwierdzą, nie, dziękuję bardzo, to jest powiedzmy antologia i jest w ten sposób. I na dwoje babka wróżyła, tak ci rzeczywiście powiem, bo część wątków z jedynki jak najbardziej jest tutaj oczywiście rozwiązywanych, chociażby wspomniana oczywiście agentka Carter, jest tutaj Kapitan Carter, cały czas zapominam, rzeczywiście się pojawia się Doctor Strange Supreme, no i oczywiście jest nasz Watcher, czyli obserwator i rzeczywiście jest kilka, pewne sceny, pewne rzeczy nie zostały wyjaśnione. I domyślam się, bo już oczywiście jest zapowiedziany trzeci sezon, to sprawdzałem wcześniej tylko, czy jest już wiadomo kiedy się pojawi. Na razie jeszcze nie, ale już Disney, Marvel nie byliby sobą oczywiście, gdyby nie wrzucili nam już zwiastunu. Jest krótki zwiastun, tak zwany teaser trailer, można sobie zobaczyć.
sprawdzić, jak to rzeczywiście wygląda. No jest już zapowiedziany 3. sezon, ale teraz sprawdzam właśnie na IMDb, nie ma żadnych informacji na temat kiedy to się pojawi. No, biorąc pod uwagę, że na zdjęciu jest czapka świąteczna, no możliwe, że znowuż gdzieś tam w okolicy świąt będziemy czekać, chociaż zobaczymy, bo tak naprawdę patrzę tutaj również na rozpiskę Marvela, jeżeli chodzi o seriale. No to jest bardzo, bardzo rzeczywiście dużo, bo w tym momencie była na tą fazę, 5. faza, czyli oczywiście była Sekretna Inwazja, był Loki, co było gdyby, już za kilka dni, 9 stycznia ląduje Echo, czyli nowy, Echo jak to woli, nowy serial, później jest na drugą połowę 2024 roku jest Agatha Darkhold Diaries, czyli Agatha Harkness, którą znamy pewnie z przygód Wandy i Vision, z WandaVision. Potem ma być Eyes of Wakanda, Your Friendly Neighborhood Spider-Man, Marvel Zombies. I tyle rzeczywiście produkcji jest zapowiedziane na 2024. Później oczywiście jest już jeszcze Ironheart i Daredevil Born Again. Wiadomo, że to są daty bardzo płynne i one się mogą szybko pozmieniać i zapewne tak to oczywiście będzie. Wszystkie te produkcje będą dostępne na Disney+. A jeżeli oglądasz w Ameryce, no to w Ameryce jeszcze dodatkowo na Hulu, bo to jest również platforma, którą posiada Disney. Filmy, właściwie odcinki, fabuła dyktuje długość. One mniej więcej tak są około 30-40 minut w zależności. I zacząłem oglądać, mówię, ok, jest w porządku, jest dobrze. No ale potem nastał odcinek 5. i 6. I jeżeli do 5. odcinka rzeczywiście wszystko było dobrze, to w 6. odcinku Marvel wrzucił wyższy bieg i jest bardzo dobrze. Naprawdę ostatnie 3 odcinki to jak dla mnie jest poezja, bardzo mi się podoba, zwłaszcza ten jeden z Doktorem Strange bardzo mi się podoba. Również Marvel wprowadza nowe postacie do uniwersum, nie będę zdradzał, o kogo chodzi, możesz sobie sprawdzić, jak mówiłem wcześniej, na Disney Plus jest i można zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Czy to jest chwyt marketingowy? No nie, mi się wydaje, że akurat Marvel ma tyle tych gwiazd, że tak powiem, w swoim dorobku superbohaterskich, tudzież jeżeli chodzi o złoczyńców, bo ci również muszą oczywiście się pojawić w tymże serialu. Czasami jest tak, że postacie, które znamy, że wcześniej na przykład załóżmy w filmach były dobre, w serialu są złe i vice versa, jakby to powiedział Nikoś Dyzma. Więc rzeczywiście bardzo mnie ten serial zaskakuje i muszę, nie mam możliwości, ale muszę tobie jak najbardziej ten serial polecić. Chciałbym i wierzę w to, że to jest fala wznosząca, bo rzeczywiście mówiłem, te wcześniejsze 2 seriale były beznadziejne, ale Loki, 2. sezon był już naprawdę świetny, co było gdyby również. Za kilka dni Echo również będzie omawiane oczywiście cały sezon na kanale, więc mam nadzieję, że tylko i wyłącznie będzie dobrze, będzie lepiej. Wyciągnęliście, mam nadzieję, drogi Marvelu, wnioski i okaże się, że nie, to co było w tamtych 2 serialach, to się już nie wraci. Teoretycznie Kevin Feige powiedział, że nie trzeba znać seriali, bo wiadomo, że to, co się na przykład dzieje w serialu tam Loki czy Sekretna Inwazja, to będzie miało przełożenie na świat Marvela, na piątą fazę. To, co się dzieje w Co było gdyby, nie, no bo to jest oczywiście alternatywna rzeczywistość, ale teoretycznie powiedział tak, że nie trzeba znać tych seriali, ażeby podążać za filmami. Oczywiście będzie miał wtedy więcej informacji, ale nie trzeba. Domyślam się, że różnie z tym może być. Coraz więcej wiem na temat tych poszczególnych produkcji. Czekam jak najbardziej na 3. sezon Co by było gdyby. Co by było gdyby, co jeśli... Chyba oficjalnie jest Co by było gdyby. Tak jest rzeczywiście tytuł, bo było tak, że przez lata mówiłem, Marvel robi świetne filmy, DC robi słabe. DC robi dobre animacje i seriale, Marvel robi słabe. No ale potem się to rzeczywiście wszystko pozmieniało i Marvel się gdzieś po drodze zagubił. Możliwe, że już mamy, tak, już był gdzieś tam szczyt możliwości superbohaterskich i w tym momencie będzie tylko i wyłącznie gorzej, bo również filmy te superbohaterskie nie powalają ostatnimi czasy i zobaczymy, jak to rzeczywiście będzie. Więcej, bo oczywiście, że tak, ja Marvela omawiam już od wielu lat. Więcej Marvelowych recenzji, seriale, a także filmy znajdziesz tutaj, oczywiście, że tak, na tych ekranach.